Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj robimy podsumowanie kosztów życia w Tajlandii przez 2 miesiące. To jedziemy. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmiki z Tajlandii, to wiecie, że około rok temu rzuciłam pracę i postanowiłam podróżować po świecie na cały etat. Jedną z rzeczy, którą mnie zawsze ciekawi, jak oglądam filmiki innych ludzi właśnie na ten temat, to jest, ile oni tak naprawdę wydają miesięcznie, jakie są koszty, ile potrzeba mieć pieniędzy ze sobą, czy ile trzeba odłożyć, żeby było mnie stać na to, żeby móc sobie pojechać gdzieś właśnie na miesiąc czy na 2 miesiące i po prostu nie musieć się stresować pieniędzmi. Tak więc ja również postanowiłam nagrać filmik na ten temat. Kilka słów wstępu. Jeśli nie oglądaliście moich poprzednich filmików, moim głównym zakwaterowaniem są hostele i ja się żywię w ulicznych restauracjach. Ja staram się jeść po prostu w miejscach, w których jedzą lokalsi. Czyli tutaj w Tajlandii to jest super, bo na każdej ulicy znajdziecie jakieś jedzenie z tych wózków ulicznych, które tutaj są. I to jest wszystko poprzez owoce, poprzez kawę, poprzez szejki owocowe, no i całe posiłki, tak? Czyli pad thai, roti, khao soi, zupy z kluskami. No, generalnie cały pełen posiłek możecie zjeść w takiej restauracji. W każdym razie w ramach wstępu ja się właśnie żywię w takich miejscach. Śpię w hostelach i korzystam od czasu do czasu z Workawaya. Na temat Workawaya nagram jeszcze oddzielny filmik, natomiast też zapraszam na moją stronę internetową, jeśli chcecie wiedzieć, co to jest Workaway, jak obniżyć swoje koszty właśnie podróżowe. Podlinkuję również w opisie tego wideo do mojego bloga na ten temat. Ale przejdźmy już do tematu. Najdroższe koszty związane z życiem, niezależnie od tego, czy podróżujecie, czy macie konwencjonalny styl życia, gdzie idziecie do pracy, mieszkacie w jednym miejscu, nie przemieszczacie się za bardzo, jeździcie tam kilka razy w roku na wakacje, to niezależnie od tego, jak żyjecie, zawsze najdroższe w ciągu miesiąca wydatki to jest mieszkanie, zakwaterowanie i jedzenie. Więc zacznę od tych właśnie rzeczy. Przez 2 miesiące pobytu w Tajlandii wydałam na zakwaterowanie niecałe 1000 zł, dokładnie 985 zł. Na jedzenie wydałam 1150 zł. Kolejnym największym wydatkiem były atrakcje. Normalne, wiadomo. Atrakcje w takim sensie bilety wstępu, jakieś wycieczki zorganizowane, no głównie tak, takie rzeczy. Następnie transport. Nie wiem, czy powiedziałam, ile wydałam na te atrakcje. To było około 800 zł. Transport 573 zł. I tutaj w tym jest wszystkie koszty przemieszczania się, czy to w Bangkoku, metro, czy jakiś tuk-tuk, czy pociągi dalekobieżne, autobusy dalekobieżne. Tutaj również jest skuter, który wynajęłam w Pai na 3 doby chyba, czy 4. Akurat skutery nie są jakoś bardzo drogie, bo to jest koszt około tam 22-23 zł dziennie. Ale te 573 zł to są wszystkie pieniądze, jakie wydałam na transport w ciągu tych 2 miesięcy tutaj. Następnie kosmetyki to jest 226 zł i kosmetyki tak naprawdę, ponieważ zostawiłam moją torbę z kosmetykami na lotnisku,
takimi podręcznymi kosmetykami, ale to znaczy, że musiałam niektóre rzeczy kupić, ponieważ miałam nadbagaż, wylatując z Polski, to spory nadbagaż, to musiałam zostawić na przykład płyn do soczewek, takie rzeczy, które właśnie musiałam później na miejscu kupić, ale największym kosztem była szczoteczka elektryczna, która niestety mi się popsuła, moja z domu, którą wzięłam, tak więc to był koszt około 90 zł, czyli no, połowa praktycznie z tego wydatku na kosmetyki to jest właśnie szczoteczka elektryczna. Następnie karta SIM w Tajlandii wydałam 145 zł na 2 miesiące i miałam nielimitowany internet, bardzo dobry zasięg. Ja korzystałam z sieci AIS. To jest taka największa tutaj sieć tajlandzka. Bardzo jestem zadowolona. No nie było to tanie, ale z drugiej strony podzielić na miesiąc to jest tam 70 kilka złotych, więc to też nie jest nie wiadomo jak wielki wydatek. A no wiadomo, internet się przydaje. Pralnie, na pralni wydałam 72 zł. I dodatkowo jeszcze wydałam 240 zł na Workawaya i to było w centrum medytacji pod Bangkokiem, gdzie spędziłam 10 dni i to było jakby płatne doświadczenie w zamian za pobyt tam, za zużycie prądu, wody i tak dalej, właśnie przez te 10 dni i również jedzenia, zakwaterowanie i tak dalej, to te 10 dni kosztowało mnie 240 zł. No dobrze, czyli do kupy ile to wyszło? Przez 2 miesiące ze wszystkim, wszystkie moje wydatki, to był koszt około 4200 zł, czyli 2100 zł miesięcznie. I no ja nie powiem, że ja sobie tutaj czegoś żałowałam. Tak naprawdę co chciałam, zobaczyłam i przeżyłam. Żyję w hostelach w bardzo dobrych warunkach, nie wybieram tych najtańszych, wybieram takie, które są czyste i no, ogólnie super warunki. Jeśli chodzi o jedzenie, szczerze mówiąc nie ma różnicy między tym, co kupicie w knajpie dla turystów, która jest 3 razy droższa, a jedzeniem takim ulicznym. Dlatego ja wybieram to jedzenie uliczne, bo jest tańsze, moim zdaniem bardziej autentyczne i ciągle jest przepyszne. I tutaj w Tajlandii, w odróżnieniu od innych krajów azjatyckich, nie ma takiego problemu z zatruciami, jeśli chodzi o jedzenie. Miałam, ojej, mrówki, jestem na gnieździe mrówek. Dobrze. Ojej. Wiedziałam, że mnie coś gryzie. Na przykład miałam nieprzyjemny tydzień praktycznie na Filipinach, gdzie prawdopodobnie wypiłam jednego drinka z lodem i no, to spowodowało po prostu masakryczne doświadczenia, które się trzymały przez tydzień. Tutaj absolutnie jedząc cały czas właśnie uliczne jedzenie, pijąc drinki, szejki i tak dalej, nigdy nie miałam żadnego problemu z żołądkiem. Tak więc nie trzeba się tutaj tego bać. Co jeszcze? Wiadomo, że jak jedziemy na 2 tygodnie, to chcecie przeżyć jak najwięcej w ciągu tych 2 tygodni. Prawdopodobnie wydacie więcej na atrakcje turystyczne. Ja niektóre rzeczy widziałam, bo to jest mój drugi raz w Tajlandii. Się nazywa Złośliwość rzeczy martwych albo żywych. Znalazłam idealny spot na nagrywanie i oczywiście jest tutaj gniazdo mrówek. Co to ja mówiłam? Aha, tak, że ja będąc tutaj 2 miesiące, ja mam dużo więcej czasu, żeby sobie na spokojnie oczywiście pooglądać niektóre rzeczy zamiast za nie płacić. Mogę sobie znaleźć jakąś alternatywę, która jest podobna i nie będzie nic kosztowała.
No dobra, to tyle ode mnie. Jeśli macie jakieś pytania, wrzućcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Ja nie jestem jakimś nie wiadomo jakim ekspertem tutaj od Tajlandii, no ale spędziłam tu trochę czasu, więc może będę przydatna. Chyba jakoś dziwnie mi cień pada. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie mi lajka i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Dowiecie się wiele na temat Tajlandii i innych krajów azjatyckich. Tak więc dzięki za oglądanie, polecam się na przyszłość i do usłyszenia.